Dzień dobry na kolejnym naszym spotkaniu Dzieci z Ukrainy, jak dobrze być z nimi w szkole. Dzisiejsze spotkanie z panem Michałem Jankowiakiem oraz z panią dr Anną Anzulewicz odbędzie się pod hasłem Jak mądrze pomagać pomagającym. Witam serdecznie naszych gości, pana Michała Jankowiaka, pomysłodawcę i głównego organizatora projektu, o jakim za chwilę nasi goście opowiedzą, pedagoga, streetworkera i specjalisty z zakresu interwencji kryzysowej, związanego z Fundacją ETOCH i Fundacją Daj Herbatę. Pani dr Anna Anzulewicz, Andiupt na Wydziale Psychologii UW, psycholożka specjalizująca się w pracy z osobami neuroróżnorodnymi, prowadzi również szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi w kryzysie i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tyle gwoli wstępu o naszych gościach. Ja witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam ogromnie, że zechcieliście tutaj dzisiaj do nas dołączyć i oddaję Wam głos. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo miło jest nam gościć na kolejnym spotkaniu. I ja tutaj sobie pozwolę włączyć taką drobną prezentację, która tak naprawdę zawiera takie hasła, do których chciałabym, żebyśmy nawiązali w naszej rozmowie, bo rozmowa jest niebanalna, można powiedzieć, ale to nie jest łatwa rozmowa, bo to jest rozmowa o tym, jak pomagać mądrze, nie tylko osobom, które są takimi bezpośrednimi beneficjentami naszej pomocy, czyli teraz bardzo często są to uchodźcy, osoby w kryzysie. Natomiast coraz więcej tutaj pojawia się takich wątków związanych z pomaganiem również osobom pomagającym. I to jest taki wątek, do którego też bardzo dzisiaj chcemy nawiązać, dlatego że wielu z nas w ostatnich miesiącach intensywnie zaangażowało się w pomoc na różnych poziomach osobom uciekającym z Ukrainy i bardzo wielu z nas nawet nie rozejrzało się tak naprawdę, czy ma do tego wystarczające adekwatne narzędzia, tak, żeby pomagać innym, nie szkodząc sobie jednocześnie. Dlatego tutaj bardzo chcieliśmy tą rozmowę wokół tego wątku mniej więcej okręcić, tak? Tego pomaganie innym w zgodzie z sobą, ze swoimi potrzebami. I tutaj też korzystając przede wszystkim z niesamowicie bogatego doświadczenia Michała, który po prostu mógłby obdzielić kilka osób swoim doświadczeniem z zakresu właśnie streetworkingu, pracą z osobami w kryzysie bezdomności, pracą z uchodźcami na pierwszej linii frontu tak naprawdę, oraz wsparciem wolontariuszy, również takich, którzy przechodzili bardzo trudne tutaj doświadczenia w kontekście swojego pomagania. Tak? I mam nadzieję, że w ramach tej rozmowy tutaj będziemy mogli pokazać różne konteksty, nie tylko te takie związane z tym, jak pomagać, ale jakich błędów się ustrzegać przy tym pomaganiu, tak? Również oczywiście z naszego doświadczenia, bo my całą masę tych błędów popełniliśmy podczas naszych doświadczeń jako pomagacze i mamy nadzieję, że te doświadczenia po prostu pomogą Państwu, pomogą Wam wszystkim pomagać mądrzej i w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami. A to tak tytułem wstępu. I tutaj właśnie ja bym w tym momencie chciała oddać głos Michałowi, tutaj nawiązując do tego naszego pierwszego pytania, bo ja tutaj może od razu pokażę jeszcze parę takich punktów, o które chciałabym, żebyśmy zahaczyli w trakcie tej naszej rozmowy. I pierwszy punkt brzmi, co to w ogóle znaczy pomagać mądrze? Nie? I co prawda jest to bardzo ogólnie zadane pytanie, ale chciałabym też poznać tutaj, Michał, przede wszystkim Twoje doświadczenia i to, co się pod tym kryje, co się kryje pod tym mądrym pomaganiem.
Witam, cześć, dzień dobry. Chciałem troszeczkę najpierw sprostować to wprowadzenie. Pięknie dziękuję za cudowną zapowiedź. W momencie, kiedy wojna wybuchła i przez pierwszy miesiąc, czy nawet półtora, ja pracowałem jeszcze w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, w organizacji, która przejęła organizację Dworca Zachodniego w większości, taki wolontariat informacyjny, potem też dworzec centralny. W trakcie, mniej więcej już miesiąc temu, tak, przeszedłem właśnie do Fundacji ETOH i równolegle tutaj z Anią stworzyliśmy ze znajomymi psychologami stworzyliśmy taką inicjatywę zapewnienia bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla pomagaczy wszelkiego rodzaju. I do tego jeszcze, co było powiedziane, tak, studiuję aktualnie na 3. roku psychologii, także też w tą stronę idę, uczę się i bardzo dużo mi to dało właśnie przede wszystkim w tym pierwszym, najbardziej gorącym okresie. Co to znaczy pomagać mądrze? Pomagać mądrze dla mnie to znaczy pomagać tak właśnie, żeby tam nie było po drodze strat albo żeby te straty minimalizować. I tu podam taki przykład. Na samym początku, w pierwszych dniach wojny, kiedy my pojawiliśmy się na Zachodnim, kiedy nikt nie był przygotowany na to, co się dzieje, kiedy my byliśmy źli, że nas nikt nie ostrzegł, nawet choćby ludzie gdzieś tam z granicy, z Przemyśla, co do nas jedzie, co się szykuje, tak? Bo nagle na naszym terenie streetworkingowym, my tam normalnie pracowaliśmy z osobami właśnie w kryzysie bezdomności, nagle zaczęły walić setki, a potem tysiące ludzi przerażonych, zdezorientowanych. Na początku to byli studenci, przede wszystkim i tacy obcokrajowcy uciekający z Ukrainy. Dopiero gdzieś od 3-4 marca pojawiły się te fale kobiet z dziećmi i tam był totalny chaos. Nikt nic nie wiedział, nie było żadnych informacji i ja zauważyłem po sobie, po swoich reakcjach, że tam będzie zaraz potrzeba mnóstwo pomocy psychologicznej dla wolontariuszy samych, nie tylko dla tych osób uciekających, bo wolontariusze przychodzili do nas na dzień, 2, 3 i znikali. Wśród moich znajomych, po znajomych szybko puściłem właśnie informację, że potrzebni są wolontariusze. Kilkunaścioro moich znajomych się pojawiło. I na szczęście z tymi ludźmi miałem kontakt, więc pisałem do nich, dzwoniłem, czemu nie przychodzą, co się dzieje, jak się czują. I się okazało, że po tak krótkim czasie, po 2-3 dniach potrafili mieć koszmary, potrafili mieć problemy ze snem, byli przeciążeni emocjonalnie. Tam takich bodźców było mnóstwo. Ja tego doświadczałem prawie też od początku, dlatego najpierw ja nieraz mówiłem, że ten projekt pomocy psychologicznej, który zorganizowaliśmy, ja byłem jego pierwszym beneficjentem, bo ja bardzo szybko zacząłem jechać na takiej ilości adrenaliny, że nie byłem w stanie spać dłużej niż 3 godziny. Budziłem się po 3, maksymalnie 4 godzinach i miałem ochotę wstać na baczność po prostu i lecieć, biec, pomagać, tak? I musiałem sam siebie trzymać gdzieś tam w miarę możliwości w ryzach i mówić sobie, chłopaku, to jest dłuższy temat, przygotuj się na to, że to nie będzie kilka dni, musisz zadbać o siebie, o zdrowie, o samopoczucie, o swoje podstawowe potrzeby, bo co z tego, że się zajedziesz, tak? Że parę dni coś porobisz, a potem, nie wiem, znikniesz, tak? Więc co to znaczy pomagać mądrze? To jest pierwsza sprawa, moim zdaniem. Zadbać o siebie i pamiętać o sobie. O swoim zdrowiu, o swoim bezpieczeństwie, o tym, żeby spać, o tym, żeby mieć rozrywkę, o tym, żeby mieć siatkę wsparcia społecznego, czyli żeby mieć znajomych, przyjaciół, rodzinę, żeby kontaktować się z takimi osobami, które będą cię wspierać.
To jest bardzo ważne. Wsparcie ludzi dookoła. Jesteśmy istotami społecznymi. Jesteśmy, no, mówiąc tak bardziej dosadnie, zwierzętami stadnymi, istotami stadnymi. Potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy być w grupie. Ta więź jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Więc pierwsza sprawa, zadbać o siebie, zadbać o relacje. Wielu ludzi, z którymi ja miałem kontakt, miało na przykład wyrzuty sumienia, że chcą się iść gdzieś pobawić, albo gdzieś na imprezę, albo mówili, jak teraz można tańczyć, jak jest wojna i taka straszna sytuacja. I pojawiały się zaraz mądre głosy, że przecież ludzie nawet podczas powstania warszawskiego, podczas wojny brali śluby, tak, tańczyli, śpiewali, robili sobie takie przerwy. I to były te chwile, kiedy łapali tą normalność, kiedy łapali tą zwyczajność, kiedy pozwalali, żeby ich układ nerwowy wracał do poziomu bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby być pod wpływem silnego stresu przez długi czas. Druga sprawa, jak pomagać mądrze, już jeśli chodzi o te osoby, którym my pomagamy, no to też na początku na tej adrenalinie my chcieliśmy wszystko załatwiać za uchodźców. Na przykład jak prosili nas o pomoc przy bagażach, bo często były rodziny albo kobiety, albo starsze osoby, które miały dużo rzeczy i po wyjściu z pociągu nie były w stanie tego przenieść. I my chcieliśmy im zabrać to wszystko, żeby oni nic nie nieśli, żeby ich tak totalnie odciążyć. I często pojawiały się takie reakcje, że ktoś z tych uchodźców wyrywał nam jedną walizkę, żeby chociaż tą jedną walizkę trzymać i nieść. I zdarzały się osoby, które jakby walczyły z tymi uchodźcami, nie? Że chciały im tak bardzo pomóc, że nie zauważyły, że ci uchodźcy chcieli mieć tą odrobinę poczucia kontroli, poczucia wpływu, tą świadomość, że jednak coś robią, że są w stanie przynajmniej częściowo o siebie zadbać. Ja zapamiętałem te walizki, bo to było bardzo mocne, to było bardzo ważne, żeby pozwolić im, żeby zostawić im tą walizkę, bo to była dla nich kotwica bezpieczeństwa. To była dla nich taka informacja, ja mam jakiś wpływ, ja nie jestem totalnie bezradny, nie jestem totalnie bezradna, ja sobie przynajmniej częściowo radzę. Okej, tu ktoś mi pomaga, super, fajnie, ale ja mam wpływ. I to potem tak rozszerzyliśmy i tłumaczyliśmy ludziom, również gospodarzom, którzy wzięli do siebie właśnie Ukraińców pod swoje dachy, żeby nie wyręczali ich we wszystkim, żeby nie wchodzili im na głowę, żeby zapewnili im to bezpieczeństwo i dali im dużo przestrzeni, dużo spokoju, żeby delikatnie pytali, czy coś potrzebują, ale żeby nie narzucali się z tym wszystkim, żeby nie narzucali się z pomocą. Bo za dużo pomocy też prowadzi do wyuczonej bezradności, też prowadzi nieraz do konfliktów. I moim zdaniem, jeżeli chodzi właśnie o taką główną rzecz odnośnie stricte pomagania już komuś, to jest pomagać z umiarem. Tyle, żeby osoba również mogła liczyć na swoją samodzielność. Żeby ta samodzielność mogła się uaktywnić, żeby ta osoba miała ten impuls, że jednak trzeba działać, trzeba ogarniać rzeczywistość, że trzeba rozejrzeć się czy za pracą, czy rozejrzeć się, wypytać się o sytuację prawną, bo to się zmieniało z dnia na dzień, czy załatwić sprawy medyczne i tak dalej, tak? My też, jak byłem jeszcze w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w ośrodku na traktorzystów, to tam to było bardzo ważne, że jeżeli ktoś potrzebował lekarza, no to najpierw sprawdzaliśmy, rozmawialiśmy, czy ta osoba da sobie radę sama, to znaczy czy pojedzie, czy załatwi. Nieraz oczywiście my dzwoniliśmy na początku, ale staraliśmy się nie robić za te osoby za dużo, bo jak ktoś pomaga w takim amoku, my też byliśmy na początku w amoku, to właśnie zdarzają się takie błędy, tak? Że pomaga się na siłę, że pomaga się za bardzo, za dużo i tyle. A tu trzeba było pomóc,
tak, zapewnić te podstawy, to bezpieczeństwo, przetrwanie i zachęcić te osoby, żeby dalej również odzyskiwały ten wpływ na swoje życie, bo to poczucie kontroli, to poczucie wpływu, ta decyzyjność to jest jeden z najważniejszych czynników, które też pomagają ludziom przejść przez ten ostry stres pourazowy i nie wejść w stronę PTSD, czyli stresu potraumatycznego. W momencie, kiedy ci ludzie już czuli, wiedzieli, że mają wpływ, że są bezpieczni, że mogą decydować, że mogą coś osiągać, że mają sukcesy, kolejne kroki osiągali, to oni odzyskiwali spokój, odzyskiwali bezpieczeństwo, odzyskiwali tą też zdolność myślenia takiego racjonalnego. I te osoby poradziły sobie z kryzysem po prostu świetnie, w porządku, tak? Że mimo ogromnych, często bardzo trudnych doświadczeń, te osoby wyszły, albo wychodzą, albo wyjdą na prostą. Tak, w ogóle tutaj mi się skojarzyło to, co mówisz właśnie jeszcze z taką jedną rzeczą, no bo w tej sytuacji pomagania, która jest no, bardzo niesymetryczna w takiej sytuacji kryzysowej. My jako osoby pomagające tutaj no, w pewnym sensie ex cathedra, tak? Tutaj występujemy jako ci, trochę można powiedzieć, dawcy pomocy, tak? A ta druga strona to są biorcy pomocy, powiedzmy tak, trochę brzydko się wyrażę. Natomiast w takiej sytuacji łatwo zapomnieć o tym, że te osoby, którym pomagamy, mają własne zasoby, tak? Oni mają, tak, oczywiście są w bardzo trudnej sytuacji, ale też zwykle mogą liczyć, czy to na sieć wsparcia, czy to właśnie mają pewne, no pewne swoje własności, tak, cechy, czy też właśnie zasoby innego rodzaju, które im pomagają w ogarnięciu tej trudnej sytuacji. No i druga sprawa jest taka, że no, to jest też czasami takie niesamowite, jak się obserwuje osoby w trakcie takiego no, pierwszego szoku, tak, że na początku one sobie radzą całkiem nieźle, tak, w sensie no po prostu to są zadania do wykonania, tak, to jest sytuacja, którą trzeba ogarnąć. Natomiast ważne jest to, co się dzieje później, nie? Po tych kilku tygodniach, kiedy kurz opada i jestem w jakimś nowym miejscu, nie wiem, co się dzieje z moją rodziną, albo nie wiem, czy kiedykolwiek będę mogła wrócić do mojego domu, nie? Co teraz? Nie? I to jest ten moment, kiedy już ta pomoc psychologiczna i takie wsparcie no, specjalistyczne, no tutaj to byłoby szczególnie istotne, nie? Tak jest. I powiedziałaś, Ania, bardzo, bardzo ważną rzecz, żeby nie wspierać tej ofiary, tak, u uchodźców. Mamy taką koncepcję trójkąta dramatycznego. Tak, to się przede wszystkim we współuzależnieniach pojawia, ale tu też to się odpalało, że jeżeli my zobaczymy tych uchodźców jako ofiary, takie bezwolne, bez zasobów, to nam się odpali albo oprawca, który będzie wykorzystywał swoją tą dominację, albo ratownik, który będzie na siłę ratował, wymagał wdzięczności, potem się obrażał za każdą taką reakcję, kiedy tej wdzięczności nie dostaniemy, bo nawet wystarczy trochę komentarzy w internecie poczytać, tak? I tych historii, że o, tyle im dałam, a oni byli tacy niewdzięczni, nie podziękowali, nie uśmiechnęli się, nie pożegnali się, tak? Nie wiem, nie napisali mi dyplomu. I to jest właśnie to, tak? Że komuś się odpalił taki kompulsywny ratownik, na to też trzeba uważać, bo to nie jest tak, że to tylko się odpala niektórym. Mi też się odpalił i też musiałem go hamować, też musiałem momentami zagryzać zęby i mówić: hello, fajnie, że pomagasz, ale nie rób tu z siebie żadnego tam Jezusa. Zresztą też podczas jednej superwizji świetna psycholożka, znajoma, pokazała mi, że to robiłem, tak, że ten mechanizm miałem odpalony. Ja aż, wiesz, zacisnąłem zęby, taki zły byłem, mówię, mechanizmy obronne mi się podpalały, ale mówię, nie no, przecież muszę to przegryźć, dobra, był Jezus, był gdzieś tam ten, co chce tam zbawiać i umrzeć na krzyżu i w ogóle i za innych. No mamy takie części, tak? Oczywiście różne, indywidualnie, każdy ma je w trochę innej konfiguracji,
ale to jest to, żeby z tych ludzi nie robić ofiar, żeby absolutnie nie utwierdzać ich w tym, że mają zasoby. Jak już przeszło te pierwsze parę dni marca i my zaczęliśmy jednak używać tej głowy, to właśnie wspieraliśmy ich na zasadzie, mówiliśmy, słuchaj, świetnie sobie z tym poradziłaś. Tak, macie świetny, macie fajny porządek w pokoju. Bardzo w ogóle tutaj tak posprzątaliście, że tutaj nigdy tak czysto nie było, nie? Świetnie, że to załatwiliście, że to. Takie właśnie komplementy, bo to, co powiedziałaś, ta różnica, tak, że my jesteśmy pomagaczem, a ktoś jest tą osobą, która wymaga opieki. Interwencja kryzysowa i takie wszelkie wsparciowe zachowania mają na celu przejście stopniowe tej relacji do relacji równej i wtedy my jako pomagacz powoli się odsuwamy i odchodzimy, obserwując oczywiście, czy ta osoba sobie dalej radzi. Ale taki ideał to jest właśnie to, żeby tą osobę podnieść i odejść, a nie każdy to potrafi, a przynajmniej nie w tym pierwszym momencie, no bo to jest sytuacja przywileju, tak? Jak my pomagamy, no to jest pozycja siły, ja tutaj pomagam, jestem wielkim pomagaczem, tak, dobrym człowiekiem, realizuję piękne wartości, tylko warto właśnie spojrzeć nieraz, czy ja nie wykorzystuję tej swojej przewagi, bo interwencja ma iść w stronę równości, partnerstwa i wtedy stopniowo odchodzimy, żeby osoba już była autonomiczna, radziła sobie sama. Mhm. Tak, właśnie teraz tak się zastanawiam, no właśnie, jak to zrobić, tak? Bo tutaj już trochę o tym rozmawialiśmy, co jest tutaj trudne, bo ja bardzo mocno empatyzuję z tym, co powiedziałeś, właśnie z tym przeskakiwaniem wskakiwaniem w te różne role, że tu będę zbawcą, a tu będę właśnie, miałam takie chyba ze 2 tygodnie, że jeździłam po prostu w te i we, woziłam śpiwory, jedzenie dla uchodźców i krążyłam między Ikeą, różnymi domami, gdzie ludzie po prostu wystawiali rzeczy i po prostu przez 2 tygodnie nic innego nie robiłam, tylko woziłam te rzeczy w kółko i dopiero potem się jakoś tak ogarnęłam na zasadzie, ale kurczę, w zasadzie co ja robię, tak? Dobra. Dokładnie. W tych 2 tygodniach byłam wypalona i tutaj patrzę, że mam zaległości w pracy, w życiu osobistym też i w ogóle jakby można zadać sobie, myślę, że to jest dosyć takie, no niestety typowe doświadczenie takiej osoby, która się tam właśnie rzuci tak trochę na głęboką wodę. Pytanie, jak to zastopować, nie? Jak się w ogóle zastanowić, jak wpaść na to, że to jest ten moment, że trzeba sobie powiedzieć stop, nie? Karolina? Mhm. Dzięki, bo ja chciałam, nie wiem, czy się zapytać, czy jakąś taką, wiecie, myślą podzielić, bo jak ty, Michał, mówiłeś o tej, no właśnie, o tym momencie, czy o tym całym procesie, nie, w którym jakoś dochodzimy do takiego poziomu, no właśnie, partnerstwa i wtedy gdzieś, no właśnie, mówimy, dobra, robotę zrobiliśmy, możemy odejść. Ja sobie myślę, że to jest też taki bardzo trudny moment i wydaje mi się, że to jest w ogóle ten moment, w którym być może w wielu momentach teraz jesteśmy, to znaczy taki kawałek, z którym się zmieniają te pozycje i w pewnym momencie jesteśmy na takim kawałku, dobra, partnerstwa, to co zaczyna się pokazywać, to różnice. Nie? To znaczy taki kawałek, w którym jeśli tutaj już, no to wtedy nasi goście mają na przykład taką możliwość i większą swobodę, żeby powiedzieć, dobra, to okej, a tego bym nie chciał, albo wolałbym inaczej, albo coś. I mam takie poczucie, i to jest moje wrażenie, nie? Że po stronie osób pomagających nagle jest takie, ale jak to? Ty masz w ogóle jakieś życzenia? Ty w ogóle jakoś tu marudzisz? Nie? Że to jest w ogóle coś takiego i to, co się dzieje wtedy po naszej stronie, najczęściej to jest jakieś w najlepszym wypadku niezrozumienie i frustracja, ale dużo częściej w ogóle jakaś masywna złość. Nie? Tak. Że ja tutaj w ogóle nieba przychylam, a tutaj mi ludzie marudzą, że nie chcą takie mleko, tylko inne mleko. Nie? To też jest jakoś realny przykład. Ale wydaje mi się, że to jest, znaczy, że to w pewnym momencie, jeśli to by się zadziało, to właściwie można by się było z tego ucieszyć, bo to było o tym, że wykonaliśmy dobrą robotę. Nie? To znaczy, że jesteśmy przy tej sytuacji, w której te osoby są w takim miejscu, w którym mogą o tych rzeczach mówić, w których to może być wypowiadane, adresowane i w ogóle też to można poczuć. Nie? I można w ogóle pomyśleć, ja mam jakieś potrzeby. I że to jest taki moment, wydaje mi się, który jest niezwykle trudny
dla pomagaczy do wytrzymania. O, to jakoś chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy jakoś macie podobnie. Jasne, wiesz co, znam na przykład taką historię. Znajomy przyjął do siebie rodzinę, taką 5 dzieci bodajże była. I oni przez pierwsze dni chodzili tak jakby jak w zegarku, po cichutku, bali się poczęstować czymś z lodówki, bali się skorzystać z telewizora. Po prostu wszyscy byli tacy wystraszeni i skuleni, nie? I w pewnym momencie on przychodzi z pracy do domu i patrzy, a tam po prostu, no brzydko mówiąc, rozpieprz, nie? Że jakieś doniczki pobite, ziemia wysypana, jakieś tam naczynia stłuczone i naprawdę po prostu w domu bajzel, nie? I w pierwszej chwili on myśli, Boże, co tu się stało w ogóle, nie? Ale zachował się bardzo mądrze, że właśnie gdzieś tam no, nie podszedł emocjonalnie, spytał się, co się stało i się okazało, że rodzinie po prostu emocje puściły, że zaczęli się kłócić, krzyczeć, jak go nie było, że zrobiła się taka wojna domowa, awantura. Po tym się wszyscy poryczeli, te emocje dopiero puściły, poszły, na końcu się przytulili, wszyscy przeprosili i on w tym momencie wszedł do domu, nie? I zobaczył tych zapłakanych ludzi i ten bałagan, tak? I dopiero mu wytłumaczyli. Potem oczywiście po wszystkim po sobie posprzątali, bardzo im było przykro, tak, i wstyd, a on im powiedział, słuchajcie, no halo, zachowaliście się jak ludzie, jeśli to teraz bierzecie odpowiedzialność, w sensie sprzątacie, super, bardzo fajnie, ja się cieszę, że wy się w końcu poczuliście bezpiecznie, tak, jak w domu, że wam to puściło. I jak ja usłyszałem tą historię, to mówię, Boże, idealne zachowanie, nie? Idealne zachowanie. Ucieszyć się, że oni, no, że puściły im te emocje, tak? Że okej, jakieś tam doniczki zostały zniszczone, jakiś kwiatek, jakiś coś, no trudno, ale to są ludzie. Ludzie są o wiele ważniejsi niż przedmioty. I jego reakcja dla mnie była mega mądra. Była właśnie idealna, tak? Że on się nie wściekł, że nie wziął tego do siebie, że na nich tam nie krzyczał, jakby pewnie nie jedna osoba się zachowała, tylko ucieszył się, że oni już nie są w tym stanie takim robotycznym, zamrożonym, nie? Takim wystraszonym. I od tamtej pory oni zaczęli się zachowywać w pełni normalnie, fajnie, zdrowo, spokojnie, ale też zaczęli wychodzić, dzieci się zaczęły bawić i tak dalej, nie? To był ten moment przełamania, którego bardzo potrzebowali. I ta reakcja tego faceta, no idealna, tak? Zero złości, zero jakichś wyrzutów, tylko z uśmiechem, super, fajnie, cieszę się, że jesteście już po tym. Tak, to jest też taka niesamowita historia, nie? Jak się na to popatrzy z wierzchu, to może wyglądać niepokojąco, nie? Ale tak jak mówisz, to jest oznaka tego, że wraca takie, można powiedzieć, normalne odczuwanie emocji, nie? Ale też pomyślałam jakby w drugą stronę, od strony osób pomagających, nie? Że jeśli jesteśmy w tym trybie właśnie pomagania, czy tam załatwiania pewnych rzeczy, formalnych, nieformalnych i tak dalej, to też możemy te emocje odsuwać, nie? I one też w nas wybuchają. Tak. Później tak jest pewne przesunięcie, nie? I tak pomyślałam, że co jeśli właśnie się zejdą ze sobą te dwa momenty, że i u naszych gości, tak? Czy ludzi, którym pomagamy, te emocje puszczają i u nas puszczają, nie? To może być Tak w ogóle jest. nie? Taki moment, kiedy wszystko może, tutaj brzydko mówiąc, szlak trafić, tak? A żeby ten proces w ogóle pomagania miał ręce i nogi, to no właśnie, my wszyscy musimy się czuć w tym bezpiecznie, nie? Zarówno my, jak i te osoby, które wspieramy, więc zastanawiam się, jak możemy ułatwić sobie ten proces, nie? Przejście w ogóle przez te trudne emocje, czyli może nie przejście, tylko w pewnym sensie dopuszczenie tego do siebie, nie? Że to jest okej, że mamy te emocje, to jest okej, że się wkurzamy czasem, to jest okej, że jest nam przykro, jesteśmy przytłoczeni, nie?
W pierwszych tygodniach jakby jak tworzyliśmy ten projekt, tak, pomocy psychologicznej, to jak rozmawialiśmy między sobą, tak, to tak dość dobrze udało nam się ocenić, jak to się będzie działo, przynajmniej przez te pierwsze 2 miesiące. Wiedzieliśmy, że na początku będą się zgłaszali wolontariusze, potem gospodarze siądą psychicznie, że tak powiem, a potem kierowcy, tak, którzy jeżdżą albo na granicę, albo do Ukrainy. I rzeczywiście tak było. I gospodarze, którzy się zgłaszali do nas, najczęściej mówili o tym, że ja się boję zwrócić im uwagę, dziecko na przykład ukraińskie bije moje dziecko, albo bije psa, albo matka się nie zajmuje dzieckiem. Takich historii było dużo. I oni się bardzo bali zwrócić na cokolwiek uwagę. Były takie sytuacje, że no, po rozmowie stwierdziliśmy, że najlepiej będzie po prostu zadzwonić do OPS-u, do MOPS-u albo do ośrodka interwencji kryzysowej najbliższego. I ludzie nieraz mówili, ale co oni pomogą, poza tym tak nasyłać, a potem zaraz się okazało, że po interwencji ci ludzie dzwonili i mówili, Jezu, dzięki za tą radę, no w życiu bym na to nie wpadł, a tutaj sytuacja została rozwiązana od A do Z, tak? Bo też jest ważne, żeby tym ludziom mówić o swoich uczuciach, potrzebach, stawiać pewne zdrowe granice, tak? Być gospodarzem takim pełnym ciepła, pełnym dobroci, tak, ale też pamiętać, że jestem gospodarzem, czyli mam prawo dbać o ten swój dobytek, którym się dzielę, czy na przykład o mieszkanie. I też właśnie ludziom tłumaczyliśmy, że mają prawo stawiać granice, wymagać, tak? Mówić, jeżeli to jest sensowne, tak? Czyli na przykład powiedzieć tej mamie, że słuchaj, to jest twoje dziecko, ty za nie odpowiadasz, rozumiemy, że jest wojna, że uciekliście, tak? Macie u nas pełne wsparcie. Natomiast jeżeli ono się zachowuje agresywnie, to albo tutaj z nim porozmawiasz, czy porozmawiamy razem, albo gdzieś tam staramy się zorganizować psychologa, pedagoga, terapeutę, kogoś, kto tutaj po prostu pomoże, tak? Bo na pewne zachowania pozwolić nie możemy. Na agresję, na przykład alkohol, i nie mówię tutaj o wypiciu, nie wiem, kieliszka czy jednego piwa, tak? czy kieliszka wina, ale też się zdarzało, no, że te osoby odreagowywały alkoholem. Absolutnie to nie była zasada taka globalna, ale zdarzało się. I okej, my mówiliśmy wtedy, słuchaj, no wyobraź sobie, że 3 miliony Polaków, takich, że tak powiem, losowych, ucieka z Polski do Niemiec. I czy ci Polacy zachowywaliby się rzeczywiście tak, wszyscy by byli kulturalni, idealni, cudowni i w ogóle i jako goście by się umieli zachować? Nie, absolutnie nie. Wyjechałoby pełno ludzi, którzy by się nie potrafili zachować, którzy by nie szanowali kultury gdzieś tam kraju, do którego przyjechali, którzy by mieli zachowania przemocowe, różne, tak? Bo to są różnice kulturowe i jeszcze ten cały ogromny stres. Więc tłumaczyliśmy, że trzeba znaleźć środek pomiędzy byciem ciepłym, wspierającym gospodarzem, ale też takim osobą, która nie da sobie wejść na głowę, tak? I która też pomoże tym uchodźcom odnaleźć się w nowych ramach i się zintegrować, tak? Nie zmienić się na naszą modłę, ale też nie zmieniać nas. Oba naraz, zintegrować się. Tak, żeby i jedna strona, i druga strona gdzieś tam znalazły ten kompromis.
Tak, to jest niesamowicie ważne, żeby znaleźć ten moment. Ja też rozmawiając z różnymi osobami właśnie pomagającymi, często trafiałam na taki, nawet to był taki powtarzający się problem, że ale ja nie postawiłam tych granic na początku. To jakby jak ja mam później je wprowadzać, skoro nie zrobiłem tego od razu, nie? Jakby tutaj jest taki bardzo mocny konflikt, nie? Że obawiają się w pewnym sensie zmieniać zasady gry w trakcie. Nie? Tak, to bardzo częsty problem, bo ludzie uczyli się, ja znam osoby, które przyjęły już po kilka rodzin, tak? Także przyjmowały, znajdowały pracę, tak? Albo pomagały gdzieś tam dojechać, tak? Na zachód, czy w Polsce znaleźć taki no, stałe miejsce zamieszkania. I te osoby mówiły, że dopiero albo po pierwszej, albo po drugiej rodzinie nauczyły się, że to trzeba robić od samego początku. Ja się tego kiedyś, pamiętam, uczyłem jako wychowawca kolonijny na studiach właśnie z pedagogiki, gdzie pierwszy turnus miałem taki, że z sercem na dłoni, wszystko dla dzieciaków i była tragedia. I pod koniec dzieciaki mi wchodziły na głowę, że rzucałem je gdzieś tam balonami z wodą i tak dalej, bo nie było granic. I tam już bardzo trudno było zrobić cokolwiek. A na następnym turnusie postawiłem granicę od początku i to było idealne i to było piękne, bo było trochę buntu, ale od trzeciego, czwartego dnia tego turnusu żartowałem sobie, popuszczałem, tak, i wtedy to grało, wtedy to działało, tak, bo już ten schemat na początku był zarysowany, pokazany. Mhm. Okej, to jest faktycznie takie konstruktywne podejście. Ja się zastanawiam właśnie, może to jest też dobry moment, żeby porozmawiać o tym właśnie, co możemy podpowiedzieć takim osobom, które nie postawiły tych granic od razu, teraz żałują, tak, bo widzą konsekwencje. I pytanie, co mogą zrobić, nie? Tak bardzo konkretnie, jak mogą zareagować, co mogą powiedzieć, nie? Jak tutaj te granice tutaj zacząć stawiać tak trochę post hoc, tak? Po czasie. Jasne. To jest trudne, oczywiście, ale da się zrobić. Przede wszystkim musimy uważać na to, żeby nie wchodzić do tych osób z agresją i z przemocą, czyli z podniesionym tonem głosu, z rozkazami, ze złością, z poczuciem winy. To jest niebezpieczne. Jeżeli coś takiego się wam buduje, to najpierw zachęcam, żeby iść na długi spacer, uspokoić się, poddychać, popatrzeć, jaki świat jest piękny, tak? I dopiero wrócić i zaprosić te osoby do stołu. Na przykład moja kuzynka ma, czy miała taki genialny rytuał, że jak potrzebowała coś przegadać takiego ważnego, to miała specjalny zestaw filiżanek do herbaty, wyciągała i to był sygnał, tak, dla drugiej strony, że jest coś ważnego, rozmawiamy. Okay? I tam już po jakimś czasie nie trzeba było nic mówić, tak? I ta druga strona też wiedziała, że może wziąć te filiżanki, tak? I i wtedy odkładamy wszystko, jeżeli jest czas, siadamy, rozmawiamy. Można te osoby zaprosić właśnie do takiej rozmowy, tak? Poczęstować herbatą, uprzedzić, powiedzieć, tak, że słuchaj, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, mam tutaj coś ważnego do przekazania, chciałbym też usłyszeć twoją wersję, jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, żeby to było takie partnerskie, nie? Żeby to nie było narzucanie, że to, tylko jest sprawa, chciałbym usłyszeć też twoje zdanie i gdy mówimy o czymś, gdy mówimy jakby też, co nam się nie podoba, to jest ważne. Jest taka fajna zasada, nazywa się Foucault, gdzie najpierw mówimy o faktach, czyli na przykład, słuchaj, jak tutaj się sprowadziliście, to był piękny porządek, rzeczy były nowe, podzieliliśmy się wszystkim, co mieliśmy, daliśmy wam to,
W tym momencie no, jest tutaj taki trochę bałagan, tak? Nie przesadzać oczywiście gdzieś tam z oceną czy z krytyką, tak? Fakty, opisać fakty, bez emocji. Potem przechodzimy do uczuć, ale do moich uczuć, czyli i też bez obwiniania, że wkurzasz mnie, tak, czy wściekły jestem. O swoich uczuciach powiedzieć. Złości mnie, denerwuje mnie, gdy to. Gdy zachowujesz się w taki sposób, gdy dzieją się takie i takie rzeczy. Konsekwencje. K. Foucault. Trzeci punkt. Do czego doprowadzi brak zmiany? Tak? Brak porozumienia i brak zmiany. Czyli jeżeli tutaj no, nie zrobicie porządku, na przykład, czy jeżeli nie zaopiekujesz się tym swoim dzieckiem, jeżeli nie zabezpieczysz tego dziecka, żeby nie wiem, nie szalało, żeby nie robiło sobie krzywdy, albo żeby nie robiło krzywdy komuś innemu, no to co się stanie, tak? No to ja będę musiał zadzwonić po opiekę społeczną. Będę do tego zmuszony, nie będę tego chciał, ale będę musiał to zrobić, żeby się chronić. I oczekiwania na końcu, bardzo ważne, zdrowe oczekiwania. Chciałbym, żebyś to. I na końcu, co ty na to? Co uważasz na ten temat? Można to robić właśnie według tego schematu, można to robić na spokojnie, krócej, inaczej, po prostu zarzucając temat, tak, i pytając się, jak wam się żyje, a co planujecie, a co będziecie robić za tydzień, tak, a czy coś zrobiłaś, żeby znaleźć pracę, żeby ogarnąć dokumenty. I zaznaczać czasem, tak, że to nie jest atak, że ja cię nie chcę rozliczać, ale chcę, żebyś za ten miesiąc czy za 2 była tutaj samodzielna, tak? Żebyś sobie dawała radę, żebyś była silna, żebyś pracowała, żebyś poszła na swoje i żebyście tutaj sobie po prostu radzili. Okej, być może kiedyś wrócicie do Ukrainy, być może za miesiąc, za rok, za 2. Ja tego każdemu uchodźcy życzę, tak, żeby on wrócił do domu, jeżeli ten dom gdzieś jeszcze jest. Ale może być tak, że oni tu zostaną po prostu na stałe i to też jest w porządku. I właśnie to takie kierowanie do samodzielności. Ale takie filiżanki z herbatą, ja się zakochałem w tym sposobie, tak? I parę razy już tego używałem, tłumacząc drugiej osobie, że słuchaj, to są wyjątkowe, specjalne filiżanki, one są na specjalne okazje. Jakiej herbaty chcesz się napić, mam taką, nie? Żeby z tego zrobić rytuał, ceremonię i żeby ta druga osoba też poczuła się uszanowana. I usiąść przy tej herbacie, tak jak się powiedzmy kiedyś, no Indianie siadali przy fajce pokoju i najpierw tą fajkę pokoju wypalali, tak, każdy po kolei i dopiero przechodzili do rozmowy, do meritum. Tutaj tak samo. Mhm. To jest w ogóle cudowny rytuał. Jestem zachwycona tym. Też zacznę stosować. No tutaj bardzo się cieszę, Michał, że powiedziałeś o Foucault, bo to jest bardzo fajna struktura, którą można używać jakby niezależnie od tego, z kim rozmawiamy. Świetnie się właśnie sprawdza, zwłaszcza w takiej komunikacji, gdzie coś trudnego jest do powiedzenia, coś takiego, co nas boli. Chociaż nie tylko oczywiście, nie? Dobre rzeczy też jak najbardziej można, ale tutaj też tak mi przyszło do głowy, jak ja też pracuję sporo z nauczycielami, też sobie trenujemy sporo udzielania informacji zwrotnych na tych zajęciach i to, co zauważyłam, to bardzo często właśnie te osoby, z którymi rozmawiają, mają trudność z tym Może być to kwestia trochę takiej socjalizacji, tak, że na przykład wstydzimy się, czy boimy się pokazywać, czy mówić wprost o pewnych emocjach, na które na przykład sami się nie zgadzamy, nie? Typu właśnie, że mnie coś
wkurza, tak, że jestem zdenerwowany. No, przede wszystkim to jest złość, tak. Ja jednak, no to są nauczyciele, głównie pracuję z kobietami, tak jednak to zauważyłam i tam bardzo, bardzo często ta trudność w takim informowaniu o tej złości się pojawia, ale oczywiście to jest też w zależności od osoby, tak, jesteśmy jakby różni z różnymi emocjami, z wyrażaniem różnych emocji możemy mieć trudność. Ja też jakby tak do tego podchodzę, czy na zasadzie, że właśnie trzeba tak zrobić, żeby poczuć się komfortowo z tym, co wyrażam, nie? Ja czasami ja na przykład, nie wiem, sugeruję, że okej, jeśli nie wiem, boisz się powiedzieć, czy nie możesz powiedzieć, że jesteś, nie wiem, zdenerwowana, wkurzona tutaj, no nawet jesteś wkurzona, tak? To możesz powiedzieć, że nie wiem, jesteś sfrustrowana, nie? Albo że czujesz, że nie wiesz, co możesz zrobić, że czujesz frustrację, może czujesz bezsilność, nie? Bo czasami jest łatwiej wyrazić frustrację, bezsilność, nawet jeśli za tym stoi złość, nie? Bo to jest taka trochę mniej zagrażająca emocja, nie? Więc jakby tutaj też tak myślę od tej strony osoby wyrażającej, czy udzielającej tej informacji zwrotnej, też myślę, że ważne jest to, żeby poczuła się komfortowo z tym, co może wyrazić. No. Jest bardzo fajne słowo na to, co mówisz. Dyskomfort. Tak. Czuję dyskomfort. Czuję dyskomfort, nie? Gdy mówisz to, gdy robisz to, gdy to. Tak. Ja ci powiem, że z mojego doświadczenia mamy kulturowe blokady takie, że to, co powiedziałaś, że kobiety mają problem z mówieniem o złości, bo są uczone od małego bycia jednak tą księżniczką cudowną, piękną, do rany przyłóż, opiekunką i tak dalej, a złość, kto to widział, żeby się kobieta wściekała, żeby kleła, żeby miechem rzucała, nie no, kto to złość widział. Złość szkodzi. Tak, ale z kolei facet nie może okazywać u nas wrażliwości, lęku, słabości i nieporadności, nie? Ja dzisiaj miałem sytuację, kiedy pod wpływem takich wcale nie za mocnych bodźców, słów, odpaliłem się i odpaliłem się bardzo mocno emocjonalnie. I jako, że tak powiem, chłopaki nie patrzą, dokładnie. Tak. Jako, że poszło mi to też w stronę takiej agresji, ja tą agresję zatrzymałem, no bo nie dość, że to były tam w to zamieszane, że tak powiem, zaangażowane bardziej kobiety, tak, to jeszcze to było w pracy, w fundacji i tak dalej, więc ja to musiałem powstrzymać, nie? I już w pewnym momencie czułem, że wybucham, nie? I mówię, no muszę pójść do nich i przegadać, tak? I powiedzieć, i pokazać tą wrażliwość, i powiedzieć cokolwiek, że jakby co przeszedłem w ciągu ostatnich miesięcy, dlaczego ja się tak odpalam i poprosić o wyrozumiałość, nie? O takie troszeczkę delikatniejsze traktowanie. I mój cały mózg zaczął krzyczeć, gdzie, no co ty okażesz słabość, na frajera wyjdziesz, Boże, kto to widział, żeby facet mówił o emocjach, o uczuciach, o wrażliwości i prosił gdzieś tam o wyrozumiałość. Człowieku, gdzieś tam idź na siłkę, nie, wywal to, nie wiem, porób pompki, ale sobie myślę, zaraz to chwila, tak? Toksyczne wzorce społeczne i mimo, że było to cholernie trudne, to poszedłem, przegadałem, powiedziałem. Nie wyszło to idealnie, absolutnie, ale wyszło 100 razy lepiej, niż gdybym albo to w sobie trzymał, tłamsił, albo udawał, że tego nie ma, albo od tego uciekał. Jest w porządku. Nie? No właśnie, bo to jest no niestety tak, że te trudne emocje, one nie znikają, tak? One wracają. Tak jak taka śmieszna taka anegdota, że wracają, ale jak zombie, tak? Ja bardzo lubię metaforę rzeki, że emocje są jak rzeka i czasem idzie ta fala powodziowa i o wiele lepiej jest w paru miejscach zrobić takie, nie wiem jak to się profesjonalnie... Wysadzić wały? Tak, zrobić takie ujścia, nie? Że będą jakieś straty, ale niewielkie, niż usypywać tamę i coraz większą tamę, bo ta tama nie da się. W pewnym momencie po prostu tych emocji jest zawsze tak dużo, że każda tama po prostu zostanie rozerwana i
i wtedy nie będzie żadnej kontroli, tak? No tu taki przykład, znam historię, zresztą bezpośrednio rozmawiałem no, z takimi pomagaczami, z kierowcami, którym się odpaliły stany psychiatryczne od tego całego stresu i od udawania, że od tego kozaczenia. Stany takie no, psychotyczne i to było właśnie przez to uciekanie, przez to oszukiwanie się, że ja dam radę, że ja wcale nie odczuwam stresu, że ja się tak świetnie czuję, że nie, ja wcale nie muszę rozmawiać, nie muszę tego przegadywać, nie muszę przetwarzać tych emocji. Nie, potem. I to było właśnie budowanie tej tamy. Budowanie tamy nie jest drogą. Nie tą drogą idziemy. Tak, to mi się też skojarzyło z taką anegdotą psychoterapeutyczną. Tak, też można czasem usłyszeć od psychoterapeutów, że klienci, pacjenci najczęściej odwołują sesje terapeutyczne wtedy, kiedy najbardziej ich potrzebują. Tak. No bo no właśnie przez ten mechanizm gdzieś lęku przed konfrontacją pewnie z tymi trudnymi doświadczeniami, nie? Albo przez budowanie takiego sobie trochę pomnika, że jestem niezniszczalny, tak? Że ja jestem takim robotem trochę, który może wiele przetrwać, więc jakby tak cały czas tutaj zastanawiam się też w kontekście tych różnych rozmów właśnie z osobami pomagającymi, które prowadzimy, jak tutaj najsensowniej możemy wspierać, nie? I to tam, gdzie ja słyszę jakby najczęściej właśnie to podziękowanie, że właśnie dzięki za wsparcie, to jest wtedy, kiedy ja pytam o to, jak się czujesz, nie? Powiedz mi, jak się czujesz, nie? Co się wydarzyło, co poczułeś w związku z tym, nie? I już to wyrażenie tego, ta możliwość po prostu podzielenia się tą sytuacją, czasami jest tak, że oni dopiero w tej rozmowie zaczynają odczuwać te emocje i tak mówią, że okej, dobra, kiedy to robiłem, to tak wydawało mi się, że tu nic mnie nie rusza i w ogóle no ale teraz jak o tym mówię, no to tak czuję tutaj, że coś się dzieje, nie? Więc myślę, że ta zgoda, czy to właśnie ta zgoda, nie każdy ma w sobie taką zgodę, tak jak rozmawialiśmy o tym, na wyrażanie tych emocji, ale to wsparcie społeczne i wsparcie specjalistyczne, takie na zasadzie hej, jestem tutaj, po prostu możesz mi powiedzieć, tak? Możesz się podzielić tym, co jest dla ciebie trudne i niekoniecznie tam trzeba rozmawiać o jakichś konkretnych rozwiązaniach, nie? Jak rozmawiamy z tymi różnymi osobami, które pomagają, najczęściej to jest tak, że one po prostu chcą opowiedzieć nam różne rzeczy. My tam niewiele musimy mówić, poza tym, że słuchać i być, nie? Empatycznie być w takim kontakcie. To jest mega ważne, co powiedziałaś wśród kierowców, bo ja wiele razy słyszałem od kierowców, wiesz co, bo ja się zgłosiłem albo mi to tyle dało, bo ja wracałem z tego jeżdżenia do domu i ja nie mogłem rodzinie opowiedzieć, co ja widziałem, bo nie chciałem tego przerzucać na nich, przelewać na nich. Ja nie miałem komu opowiedzieć, ja nie miałam komu opowiedzieć, nie? Bo to byli ludzie, którzy no, widzieli i bombardowanie, i zwierzęta, tak, no, cierpiące, i ludzi. I w tych pierwszych dniach marca przecież to tam stały wielokilometrowe kolejki tych uchodźców i oni stali tam dzień, 2, 3 w chłodzie, w mrozie, bo wtedy były jeszcze mrozy. I to było dla osoby wrażliwej, reaktywnej, to było przerażające doświadczenie, a potem jeszcze wrócić i nie móc tego opowiedzieć, tak, a to się kotłowało w środku, więc to, co powiedziałaś, tak, wypowiedzieć. I dodałbym jeszcze jedną rzecz, której ja się uczę i jeszcze będę musiał bardzo długo się uczyć, ale już wiem, że to jest ważne. Już wiem, że to jest ważne, już przyznałem, że muszę się tego uczyć, że tego potrzebuję. To jest, wiesz co, wyrozumiałość względem siebie. Ja tego bardzo mało miałem i bardzo dużo sobie dokładałem poczuciem winy, wyrzutami sumienia, przez co z kolei nie byłem w stanie działać, tak? I działałem na początku działałem dużo, a potem było tak, że działałem przez parę dni,
a potem po prostu siadałem totalnie i nie byłem w stanie się za nic zabrać. Potem znowu coś chwilę podziałałem, coś porobiłem, a z całej siły, bo ja muszę i znowu gleba, nie? I pewne rzeczy przez to zawaliłem i to w takie koło wpadłem, nie? Potem poczucia winy. Tyle emocji, że się Michał... Zacząłem wychodzić, wracając do tej wyrozumiałości, tak, że chwila, Michał, nie musisz zbawiać świata, w ogóle to jak nawet nic nie zrobisz, to świat kółko się dalej będzie kręcić, dalej, ludzie sobie jakoś poradzą, nie rób z siebie jakiegoś tam, nie wiem, koniecznego do istnienia ludzkości, absolutnie, weź wyluzuj i okej, porobiłeś błędy, dałeś ciała w wielu kwestiach, złe decyzje podjąłeś, spoko, nie byłeś przygotowany, nikt nie był, inni dookoła też porobili błędy, nieraz większe od ciebie, nieraz mniejsze. Spoko, jest okej, jesteś człowiekiem, masz prawo się mylić i dopiero wiesz, to był ten moment, tak, czy ten moment, bo no dobra, tak, nie muszę biec, nie muszę krzyczeć na siebie i jest luz, tak, i dopiero wtedy byłem w stanie, no tak, wrócić do tego zdrowego działania, tak, nie na emocjach, nie w amoku, nie w manii, tylko z myśleniem, tak? Z działającym pod wzgórzem hipokampem, z przetwarzaniem w ogóle, wiesz, co się dzieje z korą, tak? Czyli z myśleniem takim długoterminowym. No z działającą korą, czyli ze zdolnością myślenia perspektywicznego, a nie tylko, wiesz, tunel i biegnę, muszę. Wyrozumiałeś. I tu bym każdemu polecał, i kobietom, i mężczyznom, każdemu podchodzić do siebie z wyrozumiałością, wybaczać sobie błędy, pamiętać, że nie jesteśmy idealni, że nie jesteśmy terminatorami, nie jesteśmy robotami, mamy emocje, mamy uczucia, to wszystko są neuroprzekaźniki, układ nerwowy nie jest niezniszczalny, tak? Tych neuroprzekaźników każdy z nas ma określoną ilość, nie ma więcej. Jak one pójdą i synapsy nie zdążą ich ściągnąć z powrotem, tak, żeby je móc potem znowu wypluć, to tego nie ma. To tego nie ma i nie da się fizyki i chemii po prostu mózgu przeskoczyć. Więc akceptujemy siebie. Mhm. Tak, to jest tak przede wszystkim porada. Właśnie już częściowo odpowiedziałeś na moje czwarte pytanie. Dbajmy o nasze neuroprzekaźniki. I tutaj bardzo się cieszę, że tutaj wracamy regularnie do tego wątku, bo no on jest też właśnie, mam takie poczucie, że kluczowy do tego, żebyśmy byli w stanie długotrwale pomagać. I okej, tutaj mówimy o jednym kryzysie, ale no mierzymy się z bardzo różnymi kryzysami, również kryzysem klimatycznym oczywiście, no i możemy się spodziewać, że przed nami jeszcze dużo trudnych sytuacji, no bo tak niestety wygląda życie, ale myślę, że tutaj to zadbanie o ten nasz dobrostan, tak? Rozejrzenie się po swoich zasobach, tak? Jakby skąd mogę czerpać energię, nie? Że ja tu daję, tak? Mam potrzebę, żeby dawać od siebie, żeby dbać o innych, ale warto się rozejrzeć po tych różnych aspektach rzeczywistości, z których ja czerpię energię, nie? To mogą być ludzie, to mogą być nasze zainteresowania, to jest zadbanie o takie podstawowe potrzeby, sen, właśnie tak jak mówiłeś, Michał, sen, jedzenie, rozrywka, tak? Gdzieś tam. Tak, imprezy. Ja ludziom na tym oczywiście i komuś daje to siłę, bo mi na przykład odbiera, ale tak. Zależy, co jest dla ciebie imprezą, bo dla kogoś może być imprezą pójście do zoo, do kina, do teatru, na wystawę sztuki, wiesz, na takie spokojne rzeczy, tak? Ja nie mówię o jakiejś techniawce, ale pamiętam, mnóstwo ludzi reagowało na to właśnie tą blokadą, nie? Że jak ja mogę teraz imprezować, jak tam ludzie giną. Ukraińcy, wolontariusze ukraińscy mówili, Boże, nie mogę, aż po 5., 6. dniu oni nie spali, oni potrafili po kilka dni nie spać, nie? I tam być 2-4 na dobę. I
I dopiero jak popadali, zresztą troszeczkę, no nie będę mówił jak, ale im w tym pomogliśmy, żeby to było takie kontrolowane, żeby naprawdę na skraj przepaści nie doszli, ale to potem rzeczywiście powiedzieli, kurde, dobra, musimy trochę zadbać o siebie, nie? No to dobra, impreza, piknik, spacer, jakiś na łonie natury, ale też zabawa, muzyka, to jest bardzo ważne. Robić takie przerwy. Mhm. Tak, i też taką dobrą praktyką jest planowanie w ogóle gdzieś tam w swoim dniu, nawet jeśli jest taki chaotyczny, właśnie takich momentów, kiedy ja mogę zrobić coś fajnego dla siebie, bo też jakoś bardzo często mi się w tych rozmowach pojawiały takie wątki właśnie, że właśnie osoba, z którą rozmawiam, mówi: okej, ja wiem, że powinnam zadbać o siebie, ale no jakoś cały czas mi się to wydaje ważniejsze, jakoś nie mam takiej wewnętrznej zgody na to, żeby to zrobić, nie? I to też jest taki powracający motyw. I tak, no w zależności od tego, jakie były możliwości, ale zauważyłam, że jakby pomaga takie wspólne przyjrzenie się temu, dobra, ale to może, jeśli nie możesz zaplanować na przykład, nie wiem, godziny na basenie, nie? Bo nie możesz, tak? Bo uznajesz, że nie masz tyle czasu, to zastanów się, czy, nie wiem, może możesz 10 minut poświęcić na coś fajnego, nie? To może być spacer, nie? To nie jest tak, że musisz od razu planować jakąś wielką rzecz. To tak jak bardzo często, jak ludzie chcą zmienić nawyki na takie prozdrowotne, to jest taka duża bariera, że stawiają przed sobą duże cele. Wszyscy znamy, tak, postanowienia noworoczne, to nie działa, nie? To, co działa, i to też wiemy z psychologii, tak, tutaj, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak aktywizacja behawioralna, że to nie jest tak, że najpierw mamy motywację do działania, a potem działamy, tylko jak zaczynamy działać, to nam się pojawia motywacja, tak, jako odpowiedź na to działanie, i to się już potem samo gdzieś tam napędza. Więc to jest też taki fajny mechanizm, który możemy zastosować do dbania o siebie również, nie tylko do dbania o inne osoby, bo ja też tak czasem metafory działają przy tych rozmowach, czasem nie, takie na zasadzie, że dobra, no trochę można jak z tą tamą, tak, i rzeką, albo z tą łódką, nie, że masz świetną łódkę, nie, no ale jak za dużo na nią załadujesz, to ona i tak zatonie, nie, no może więcej weźmie niż inne łódki, no ale co z tego, jak i tak zatonie, nie, albo no ten już taki trochę, można powiedzieć, wyświechtany przykład, ale wciąż działa, tak, że w samolocie najpierw zakładasz maseczkę z tlenem nie dziecku, ale sobie, tak? I czasami jest tak, że dopiero kiedy ten przykład się pojawia, to jest faktycznie. No. Dlaczego? A Dokładnie. dlaczego tak jest, nie? A dlaczego tak jest? Dokładnie. No właśnie, Ania, sytuacja jest niesymetryczna, tak. ja bym to dodał. Michał, bo ja się śmieję w głos i widzę, że Ania też, ale to wyświechtana metafora, o której powiedziałaś, to jest metafora, która, wiecie, była z nami od początku tego cyklu. Na każdym właściwie webinarze mówiliśmy, Ja ją powtarzam cały czas. a potem cała reszta. Więc tak, no my jesteśmy w tej grupie. Tak. Bo to jest świetna metafora, nie? Tylko po prostu ciągle. Tak, więc jakby nie chciałam tak, wiecie, zabrzmieć, że jakbym miała coś innowacyjnego do powiedzenia. Tak, ale to jest świetna metafora, nie? Że, no ale właśnie, bo sama metaforą, ale co za tym idzie, nie? Jakby nie możemy dbać o innych, nie dbając o siebie najpierw, bo to się szybko skończy, tak jak Michał też na swoim przykładzie. Michał doświadczył, no ja może nie tak hardkorowo, ale też doświadczyłam, wielu z nas doświadczyło, nie? Że no niestety, nie? To możemy zaklinać rzeczywistość, ale no tylko do czasu, nie? A ta łódeczka w końcu no, gdzieś tam zatonie, nie? Jasne. Ja tu dodam jedną malutką rzecz, bo te metafory są super, tylko ja na przykład je znałem, tak? I mimo, że je znałem, to te emocje, tak? I ta faza, ten amok początkowy wywołany, no przez, ja myślę, że jakby to delikatnie się włączało,
to też bym inaczej zareagował, tak? Jakbym najpierw oglądał w telewizji, usłyszał od kogoś powoli, jakąś rodzinę jedną przyjął, tak? A na tym zachodnim po prostu jak te setki, a potem no, tysiące ludzi zaczęły walić, to tam po prostu nie szło. Ale żeby mieć też tą wyrozumiałość, że jeżeli już wpadniesz w ten wir, wypalisz się, tak, i już będzie źle, już będziesz złorzeczyć albo mieć do siebie wyrzuty. Okej, zamknij się na jakiś czas, gdzieś tam odetnij się, odłącz się od tego i wyciągnij wnioski i weź jednak właśnie tą maseczkę z tlenem, zamiast tam się obrażać na cały świat albo na siebie. Nie? Bo ja teraz też jestem właśnie po tym. Jestem po mniej więcej 2 tygodniach nawet z hakiem, gdzie musiałem to odstawić, odłączyć się i robić jakieś tam totalne minimum. I teraz już mówię, dobra, pogubiłem się, porobiłem błędy, biorę tą maseczkę najpierw sobie. Tak? Mimo że okej, ja tak, pamiętałem, dbałem o takie rzeczy, ale wziąłem na głowę za dużo. Jeżeli zrobisz te błędy, jeżeli nie skorzystasz od razu za pierwszym razem z tej metafory, właśnie z tej maseczki, to pamiętaj, że masz jeszcze drugą szansę. Jeżeli nawet za drugim razem schrzanisz, spoko. Niektórzy potrzebują zrobić 2 razy, 3 razy ten sam błąd i dopiero, tak, robią to podsumowanie i mówią, no dobra, jednak rzeczywiście muszę zadbać o siebie. I jest na to czas. Mhm. Tak, to jest, bardzo się cieszę też, że to powiedziałeś, nie? Że to nie jest tak, że mamy tylko jedną próbę, tak? Że nie, jeśli nie damy rady, możemy próbować jeszcze raz, fail better, jak się mówi, fail again, fail better, tak? Tak jest. Wyciągnij wnioski po prostu z tego. Ja też lubię się posługiwać tutaj taką metaforą, która akurat do mnie dosyć dobrze przemówiła na początku, jak też się gdzieś tam rzucałam w ten wir pomagania. To, że na przykład jak patrzymy na takie osoby, które profesjonalnie pomagają, to mogą być oczywiście psycholodzy, psychoterapeuci, interwencji kryzysowi, ale jeśli mówimy tak bardziej ogólnie, to na przykład ratownicy, tak, ratownicy medyczni, czy ratownicy gdzieś tam właśnie tacy na plaży, czy w Goprze, oni się charakteryzują tym, poza wszystkim innym, bo mają wiedzę, umiejętności i tak dalej, ale oni mają sprzęt, tak? I ja właśnie lubię używać tej metafory takiego sprzętu do pomagania, na zasadzie sprawdź, co ty masz w tej swojej skrzyneczce ze sprzętem, tak? Czy tam są adekwatne środki, nie? Bo znowu pierwsza zasada pomagania, zapewnij sobie bezpieczeństwo, nie? Czy w kursach pierwszej pomocy, tak? To też jest coś, co jest powtarzane na początku, że ty masz być pieczny, no nawet jak ten ratownik w Słonecznym Patrolu, gdzieś tam starsi z nas pamiętają, tak, serial z lat 90. Tam ci ratownicy na plaży, zanim się rzucili pomagać komukolwiek, oni zawsze brali tą bojkę ze sobą, tak, żeby też przypadkiem, żeby ich tam fala nie wciągnęła, nie? Albo żeby faktycznie mogli pomóc tej drugiej osobie, więc myślę, że to dbanie o nasze zasoby, tak, może być taką, mi się tak kojarzy, tak, że to jest też element tej naszej skrzynki narzędziowej, że jeśli zadbamy o siebie, to daje nam to zasoby do tej naszej skrzyneczki i dzięki temu możemy pomagać innym, więc tak mi się to też skojarzyło, właśnie jak już rozmawiamy o metaforach. Świetna metafora, bardzo mi się podoba, jak właśnie myślę o tych ludziach, o tych wolontariuszach, którzy rzucili się do pomocy na samym początku, takich, wiesz, niewyszkolonych, bez doświadczenia, bez wiedzy specjalistycznej, tak? Ja to złapałem, że ja mimo tego, że miałem trochę tych narzędzi jednak w skrzyneczce, to ja dostałem po garach, nie? A co dopiero osoby, które po prostu nie miały, tak, tego wsparcia, nie miały tam narzędzi. Ogromny szacun, że się rzuciły z pomocą, tak, ale właśnie to, zadbać o siebie. Świetna metafora. Biorę ją i używam od dzisiaj. Zapraszam, skrzyneczka, bo to znowu, ja tak cały czas myślę o tej równowadze gdzieś między tym, co dajemy, tak, a tym, jakie zasoby mamy, jakie mamy możliwości, nie? I
właśnie w tym amoku można zapomnieć, tak? Zapomnieć tej skrzyneczki, zapomnieć tej bojki i rzucić się na pomoc, nie? Ale jeśli pierwszy raz jakby wyczerpiemy się, tak? Wypalimy się w tej sytuacji, to już może następnym razem, znaczy, bo to są różne drogi, nie? Jeśli, bo można się po prostu odciąć od tego wszystkiego, powiedzieć, to jest dla mnie za trudne, nie wracam do tego. I to też jest okej, no po prostu to jest reakcja, tak? No każdy z nas jest inny, ale jeśli tutaj chcemy do tego wrócić, jednak chcemy pomagać, ale pomagać mądrzej, to bardzo tutaj istotne jest to, żeby pomyśleć o tym, jakie zasoby mamy, czy my na przykład możemy pogadać z kimś o tym właśnie, że tutaj nie wiem, rozmawiamy z innymi osobami, które się dzielą z nami doświadczeniami wojennymi, nie? Że to też nas obciąża emocjonalnie, czy mamy jakąś możliwość właśnie superwizji na przykład i takiej wolontariackiej nawet, nie? Żeby nie zostać z tym samemu tutaj, to myślę, że to jest kluczowa sprawa, a trochę jakby już przechodząc jeszcze w stronę taką, no właśnie tej naszej tutaj, Michała, przede wszystkim inicjatywy wsparcia wolontariuszy, to tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, że to jest inicjatywa, w którą zostali zaangażowani specjaliści, właśnie psycholodzy, pedagodzy, interwencji kryzysowi, po prostu specjaliści. I my zaczęliśmy od tego, żeby po prostu każda osoba, która przychodzi do nas, była odpowiednio wdrożona, żeby miała taki protokół, można trochę powiedzieć, protokół wsparcia, tak? Czyli jak prowadzimy rozmowy takie wspierające, to one zawsze mają strukturę, tak? I ona jest standaryzowana. To nie jest tak, że tam każdy zaczyna inaczej, cześć, jak się masz, no to jakby każdy ma jakiś inny styl, ale ta standaryzacja też jest konieczna, żeby no w taki spójny sposób udzielać tego wsparcia, zwłaszcza, że czasami jest tak, że są osoby, które kilku rozmów wymagają albo przekierowania do innych osób i ważne jest to, żeby tutaj trochę, brzydko mówiąc, ogarniać, jak się dzieje, więc tutaj tą naszą inicjatywę bezpłatna pomoc psychologiczna i kryzysowa dla osób wspierających Ukrainę, jakoś musimy to skrócić, można znaleźć na Facebooku, także polecam, tam też jest formularz, gdzie można zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc albo zgłaszać się do grupy wspierających osób, to też jest możliwe jak najbardziej, bo wsparcie tutaj, tak jak mówiliśmy, jeszcze długo będzie potrzebne, a im dalej w las, tym większe ryzyko, że się rozwiną właśnie jakieś zaburzenia posttraumatyczne. No, dużo pracy przed nami generalnie, ale dzięki temu, że no właśnie, że też mamy dużo zrozumienia dla siebie i coraz lepiej uczymy się dbać o nasze zasoby, mam nadzieję, że będziemy w stanie pomagać jeszcze długo i skutecznie. Także trzymajcie kciuki i zapraszamy do współpracy. Tak jest. Dzięki. Słuchajcie, nie wiem, kiedy minął ten czas. Słuchałam Was absolutnie z zapartym tchem, bo można oczywiście powiedzieć, tak, tego oddechu będziemy potrzebować jeszcze długo, bo raz, no nie wiadomo, jak długo to wszystko potrwa, ale też będziemy mieli gości długo. I jakby no w tej chwili być może jeszcze są takie momenty, gdzie trzyma nas ta adrenalina, o której mówiłeś, Michale. Jeszcze czasami jesteśmy tak zanurzeni w tej aktywności i to nas jakoś no tak trzyma i napędza, ale za chwilę być może przejdziemy do jeszcze innego etapu i tam będzie jeszcze coś innego potrzebne. I być może tego pierwszego zapału już wtedy nie stanie i wtedy trzeba będzie rzeczywiście trochę inaczej. Ja Wam przede wszystkim dziękuję za Wasze osobiste przykłady. Bardzo dziękuję, Michale, za to, że mówiłeś też o tych błędach. To było fantastyczne dla mnie posłuchać tego, że tak, że my jesteśmy ludźmi, popełniamy swoje błędy. No i co? No i bądźmy wobec siebie wyrozumiali, bo człowiek jest człowiekiem, ma prawo do emocji, ma prawo do potknięcia się. No i fajnie, no to ja też mam prawo zatrzymać się i w ogóle zastanowić się, co ja mogę z tym zrobić. Ale też wiesz, co powiedziałeś i też tu widzę o te konsultacje grupy wsparcia, szkolenia.
Jakoś pomyślałam sobie, że jasne, my mamy na pewno też takie umiejętności swoje osobowe, swoje zasoby, żeby w ogóle zatrzymać się i powiedzieć: hej, człowiek, w ogóle co ty robisz, zatrzymaj się, pozwól sobie na tą chwilę słabości, ale też myślę sobie, wiesz, w tej chwili o ogromnej sile tych rozmów, które mogą się dziać przy tym. Tego, że ta druga głowa, ten drugi człowiek powie: Ania, Inka, Michał, no weź, zobacz, co tu się dzieje. I to, że ktoś nam to powie i że my damy sobie też prawo wejść w tą rozmowę. I nawet jak nas wścieknie na początku to, co ten drugi człowiek do nas mówi, to w ogóle dzięki za twój przykład, to my możemy sobie powiedzieć: nie, no zaraz, przecież tu, dobra, no mam prawo do emocji, mnie to wkurza, ale w ogóle tu się dzieją bardzo ważne rzeczy, więc ja może się zatrzymam i dam sobie prawo też wejść w taką nawet czasem trudną rozmowę, bo po drugiej stronie też jest ktoś, kto nas no, chce wesprzeć w tym, bo to też może być takie. Jest takie piękne powiedzenie i ja sobie do niego wracam. To nie tak, że za każdym razem się udaje, nie? Ale jak je sobie ileś razy powtórzę, to w końcu wchodzi. Jeżeli 3 kolejno spotkane osoby mówią ci, że jesteś koniem, to kup sobie siodło. Ja kocham to powiedzenie, nie? Jak mi rzeczywiście ludzie mówili: człowieku, nie śpisz, widzę na fejsie, widzę tak, że spałeś 3 godziny i to ileś osób mi mówiło, nie? Dobra, posłuchaj, kup sobie siodło, nie? I idź spać. Tak, to bardzo ważne, co mówisz. Tak, w pewnym momencie Michał to już był spamowany na Facebooku, żeby poszedł spać. Tak było. Ale to ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć na sam koniec, bo ja rozumiem, że to jest o sieci wsparcia też. Nie? To znaczy, że to jest też o tym, że bardzo potrzebujemy nie być sami w różnych takich sytuacjach i że no co x głów to nie jedna. I że jakoś to wsparcie jest bardzo różne, to znaczy takie merytoryczne, ale też po prostu takie ludzkie, to znaczy: weź, człowieku, jesteś koniem, kup sobie siodło. Nie, ale że to jest zasób wtedy, kiedy można budować tą sieć wsparcia i wtedy, kiedy się jest o kogo oprzeć na różnych, tak, jakby w różnych kwestiach. Jakoś myślę sobie, że to jest być może też, no właśnie, taki kolejny też aspekt, w którym możemy sami siebie wspierać, ale też wspierać te osoby, które do nas przyjeżdżają, nie? Żeby one też sobie swoją sieć wsparcia tworzyły i to jest jakoś, myślę sobie, kolejne zadanie. To ja taką miałam na koniec, myślę. To jest bardzo ważny temat, bo ja znam kilka grup właśnie ukraińskich, które się tak samo organizują i budują te sieci i tam ludzie sobie najlepiej radzą. Rzeczywiście, że znajdują pracę i tak dalej, nie? Oni robią projekty, grupa Front Pomocy Ukrainie na przykład zorganizowało świetlice, tak, i biorą tam dzieciaki, żeby matki mogły iść gdzieś pracować w tym czasie. Grupy działają super i rzeczywiście w grupie po prostu jest lepiej, raźniej, bezpieczniej. Tak jest. Robicie kapitalne rzeczy. My, słuchaczy, oglądaczy naszego webinaru, zapraszamy na stronę wspieramywolontariuszy.pl, bo tam się znajdą też uważni słuchacze i ta grupa wsparcia. No i tak, jesteśmy zwierzętami stadnymi. Nie jesteśmy stworzeni do bycia w samotności. Dziękuję Wam jak najserdeczniej za poświęcony czas, za to, że tu jesteście. Dzięki, Inko, że też byłaś dzisiaj z nami. Do zobaczenia w takim razie i do usłyszenia. Dzięki za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wzajemnie, wszystkiego dobrego.